Szanowny Panie Przewodniczący Timmermans, zwracam się do Pana za pośrednictwem tego filmu, aby przedstawić Panu zjawisko, w które Pan nie wierzy. Chodzi o to, co przez premiera polskiego rządu jest określane jako mafia sądowa. Ja nazywam się Tomasz Kaczmarek, mieszkam w Polsce. Od 8 lat toczę z nimi regularną wojnę. Wynikiem tych działań są niepodważalne dowody na przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i powiązania, które między nimi występują. Wszystkie te działania mają jeden cel, co powoduje, że mamy do czynienia z grupą przestępczą. Obejmuje ona struktury wszystkich szczebli prokuratury i sądów wielkopolskiego wymiaru sprawiedliwości. W pełni rozumiem Pana pełne oburzenia stanowisko wobec działań sił reformatorskich zmierzających do kontrolowania pracy sędziów. Jako człowiek ukształtowany w cywilizacji europejskiej nie jest Pan w stanie sobie wyobrazić, że sądownictwo może być siedliskiem patologii i źródłem słabości państwa. Niestety w Polsce tak właśnie jest i te zmiany są konieczne. Przedstawię Panu, jak to wygląda. Polski wymiar sprawiedliwości nie przeszedł transformacji systemowej podczas zmian demokratycznych i tak jak pozostałe dziedziny państwa polskiego, nastąpiła synteza demokratycznej zasady niezawisłości sądów, które dotychczas podlegały interesom partii komunistycznej, ze świadomością korzyści, jakie można uzyskać, mając wynikające z tego przywileje. Efektem tego jest tak zwana kasta. To ludzie, którzy pod płaszczykiem przywilejów przysługujących osobom mającym stać na straży porządku prawnego stworzyli odrębną warstwę społeczną. I wykorzystując struktury wymiaru sprawiedliwości, chronią swoje partykularne interesy. Za nic mają zasady rzetelnego postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego. Obywatel nie ma w starciu z nimi żadnych szans. Dowodem na to są statystyki. Otóż w 2015 roku sądy rejonowe w Polsce wydały 300 000 wyroków skazujących, z czego wie Pan, w tym wszystkim wie Pan, ile było wyroków uniewinniających, Panie Przewodniczący? Około 725, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale to jest taka ilość. To daje odsetek 0,22% uniewinnień. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pomiędzy prokuratorami a sędziami, w ogóle między prokuraturą a sądami, doszło do porozumienia. Polega ono na tym, że wyrok jest uzgadniany przed sporządzeniem aktu oskarżenia. Jest uzgadniany. To jest bardzo wygodne dla prokuratury, ponieważ nie wymaga to od niej rzetelnego przygotowania materiału. To wystarczy zwykłe pomówienie. Jeśli jest to uzgodnia się to z sędzią, nie ma już o czym mówić. Dzięki temu statystyki skutecznie rosną. A jaka jest rola adwokata? Rola adwokata sprowadza się tylko i wyłącznie do negocjacji mających na celu obniżenie wyroku albo zmianę kwalifikacji prawnej czynu. Mówię o tym, widać to wyraźnie na tych statystykach. Skuteczność adwokata w tych negocjacjach zależy od właściwych relacji z prokuratorem czy sędzią. Jednym słowem, postępowanie karne jest już tylko przedstawieniem na potrzeby wymogów formalnych. Ja tego doświadczyłem. Przedstawione tutaj treści i statystyki właśnie znajdują odzwierciedlenie w moim przypadku.
8 lat temu doszło do oskarżenia mnie o przestępstwo, którego nie popełniłem. Doszło do tego w spektakularnych okolicznościach. Dla podkreślenia dramatyzmu moich rzekomych przestępstw wszczęto fałszywy alarm bombowy. Na dodatek stało się to pod budynkiem prokuratury rejonowej w Obornikach koło Poznania. Jednak cała intryga okazała się fiaskiem, ponieważ na 6 tygodni wcześniej zorientowałem się, że przygotowuje się przeciwko mnie fałszywe oskarżenie o znęcanie fizyczne i psychiczne, a wiedząc, jak niebezpieczne są to oskarżenia, postanowiłem monitorować to i zbierać dowody. Autorką była oczywiście moja ówczesna żona, która oprócz powiązań z bardzo podejrzanym środowiskiem cierpi na zaburzenia osobowości typu borderline. Kiedy okazało się, że alarm bombowy był fałszywy, a pod samochodem mojej ówczesnej żony odkryto nadajnik GPS, złożyła ona fałszywe doniesienie o tym, że znęcałem się nad nią przez ostatnie 10 lat małżeństwa. Wtedy okazało się, że dysponuję całą gamą dowodów na to, że oskarżenie jest fałszywe i na to, jak ono zostało przygotowane. Materiał dowodowy obejmuje kilkanaście godzin nagrań i korespondencję internetową pomiędzy moją ówczesną żoną a osobami, które jej w tym pomagały. Wśród tych nagrań jest również nagrana rozmowa zarejestrowana na tydzień wcześniej przed tym fałszywym alarmem bombowym. Jasno z niej wynika, że właśnie wtedy poinformowałem moją żonę, że montuję pod jej samochodem GPS. Jednym słowem, w chwili zgłoszenia się do prokuratury rejonowej w Obornikach w dniu 17 czerwca 2010 roku moja żona ówczesna dokładnie miała pełną świadomość tego, że ma pod samochodem nadajnik GPS. Popełniła tym samym przestępstwo fałszywego alarmu bombowego. Nie wiem, dlaczego prokuratorzy w Obornikach nie chcieli przyjąć do wiadomości dowodów, które chciałem im przekazać, a przyjęli fałszywe oskarżenie. Walcząc o dobre imię, wplątałem się w system matactw i oczywistych przestępstw sędzi Katarzyny Stasia-Gochockiej, która wzięła na siebie ciężar zatuszowania kompromitacji obornickich prokuratorów związanego właśnie z tym fałszywym alarmem bombowym. W sumie złożono na mnie w tym okresie 10 fałszywych doniesień, a 4 zaskutkowały procesami karnymi. Kiedy w jednej ze spraw uzyskałem wyrok uniewinniający, a broniłem się sam, bez adwokata, wtedy użyto przeciwko mnie dyspozycyjnych psychiatrów, którzy w pozostałych 3 przypadkach zgodnie stwierdzili u mnie chorobę psychiczną w postaci zespołu urojeń paranoicznych. Prawie 3 lata temu do tego towarzystwa dołączyła moja druga żona i trafiłem do aresztu śledczego. Trzymano mnie tam 19 miesięcy, żebym się przyznał. Stamtąd zostałem przewieziony na przymusowe leczenie psychiatryczne do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie. To było 1 września 2017 roku. Tutejsi psychiatrzy bardzo rzetelnie podeszli do mojego przypadku. Szanowny Panie Przewodniczący Timmermans, przebywam od 15 miesięcy w szpitalu psychiatrycznym, gdzie psychiatrzy wykluczyli u mnie chorobę psychiczną. Jestem zdrowy. Mimo to sędzia Katarzyna Stasia-Gochocka nie chce mnie wypuścić. Stoi za nią cała struktura wielkopolskiego wymiaru sprawiedliwości, kryjąc jej przestępstwo. Do 2010 roku byłem dyrektorem regionalnym w belgijskiej firmie Vitamex Polska i znam Wasz sposób myślenia. Dlatego zapraszam do zapoznania się z polską mafią sądową na moich przykładzie. Z przyjemnością będę Pana przewodnikiem i odpowiem na wszystkie pytania. W
tej chwili jestem jedynym człowiekiem na świecie, który posiadając dowody na sprawcę fałszywego alarmu bombowego i szeregu innych przestępstw, które zostały popełnione w ciągu 7 lat mojej walki o sprawiedliwość, znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym. Zapraszam do obejrzenia 4 pozostałych filmów, które są przygotowane specjalnie dla Pana w ciągu ostatniego roku. Oraz o to, żeby zwrócił się Pan do prokuratora generalnego Pana Zbigniewa Ziobro o pełną informację na ten temat, która jest zawarta w aktach, które znajdują się w prokuraturze krajowej, pod sygnaturami, które są tutaj zaznaczone w tych napisach. To wszystko, co mam do powiedzenia w tym filmie i jak powiedziałem, zapraszam do obejrzenia 4 pozostałych. Dziękuję bardzo za uwagę, Panie Przewodniczący.